Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz podanych o inflacji z USA za sierpień. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz podanych o inflacji z USA za sierpień. W tym tygodniu najistotniejsza dla rynków światowych jest informacja o inflacji w Stanach Zjednoczonych za sierpień, którą właśnie teraz poznaliśmy. I okazało się, że inflacja była wyższa niż zakładały prognozy, co widać na wykresie, a w ujęciu core była dokładnie taka sama, jak zakładały prognozy. Natomiast ewidentnie widać na modelu, że on cały czas pracuje. Ten model bardzo łatwo wskazuje te powiązanie między zachowaniem inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych a ceną ropy naftowej. W ujęciu miesięcznym ta niebieska średnia krocząca 21-dniowa pokazuje średnią na zakończenie danego miesiąca ceny ropy naftowej i bazując na zmianach ceny i średniej pod koniec każdego miesiąca bardzo łatwo oszacować, w którą stronę będzie się zachowywała ścieżka inflacyjna w Stanach Zjednoczonych. I skoro teraz już od 1,5 miesiąca ewidentnie widać wzrosty ceny ropy naftowej, wzrost już o ponad 20% ma miejsce, więc łatwo było założyć, że inflacja będzie wyższa. Natomiast najważniejsze zadanie tego modelu było nie tylko wskazanie kierunku inflacyjnego, ale także czy analitycy i ekonomiści mylili się względem swoich prognoz? Czy jest cały czas duży, średni, czy też już mały wpływ zachowania ropy naftowej na inflację? I skoro inflacja była wyższa niż zakładały prognozy, więc wpływ zachowania ropy naftowej cały czas jest ogromny na perspektywy, jeżeli chodzi o zachowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli będziemy w kolejnych dniach i tygodniach obserwować dalsze wzrosty ceny ropy naftowej, więc można bardzo łatwo się domyśleć, że odczyty inflacyjne, które poznamy w kolejnych miesiącach, także będą zachowywały się analogicznie, bardzo podobnie do ścieżki zachowania ropy naftowej z ostatnich dni. Więc myślę, że warto zapamiętać i śledzić, co się dalej będzie działo. Natomiast jeżeli ropa naftowa we wrześniu idzie cały czas do góry, zbliża się już do poziomu $90, to w takiej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo, że odczyt inflacyjny we wrześniu także będzie pokazywał nam na wzrost inflacji. Jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, bo zbliżamy się już do połowy miesiąca września, ale jeżeli nic się nie zmieni, to odczyty inflacyjne za wrzesień także pokażą nam wzrost. No i to może implikować zmiany w percepcji oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych i to właśnie te zmiany są teraz najbardziej istotne. Jutro mamy decyzję ECB, w przyszłym tygodniu mamy Fed, ale te zachowania, które będziemy obserwować na najważniejszych klasach aktywów, pozwolą nam ocenić, czy rosną, czy też spadają szanse na to, że będziemy świadkami łagodzenia polityki monetarnej oraz, co jest także bardzo ważne, jaka będzie różnica w podejściu do polityki monetarnej między głównymi graczami w świecie banków centralnych, co powinno doprowadzić także do perturbacji na różnych klasach aktywów, zwłaszcza na rynku walutowym oraz na rynkach obligacyjnych. Rynek obligacji będziemy zaraz analizować, on jest teraz szczególnie istotny, ale zanim do tego przejdziemy, rzut oka na oczekiwania inflacyjne i widzimy, że mamy do czynienia z rozbieżnością. W strefie euro oczekiwania inflacyjne rosną, natomiast w Stanach Zjednoczonych są jednak wytłumione i rynek nie spodziewa się nawrotu tendencji inflacyjnych. Nieco inaczej, negatywnie jest w strefie euro, gdzie oczekiwania wyraźnie rosną. A oczekiwania inflacyjne na 5 lat do przodu, widzimy tutaj, że cały czas kontynuują tendencję wzrostową i ta tendencja od 3 lat jest niezachwiana i mamy nowe maksima oczekiwań inflacyjnych. Warto być tego świadomym. No i teraz rzut oka na amerykańskie obligacje, ponieważ one nam odpowiedzą naprawdę w czasie rzeczywistym, jaka jest interpretacja tych danych makroekonomicznych. W pierwszej reakcji, w pierwszej kolejności takie dane pokazujące wyższą inflację powinny dać wzrost rentowności amerykańskich obligacji w oczekiwaniu na to, że będzie dalsze
zaostrzenie polityki monetarnej, czyli że będzie rosnąć szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych i w pierwszej reakcji faktycznie tak było. Rentowności utrzymują się nad poziomem 4,30, a nagrywam ten materiał 15 minut po danych o inflacji. Kluczem i punktem odniesienia jest poziom 4,25, co także bardzo ładnie widać na tym wykresie. No i teraz zobaczymy podczas sesji amerykańskiej, czy uda się utrzymać nad poziomem 4,30, czy też zaczniemy jednak spadać na rentowności. Po tych danych spadek rentowności wydaje się zdecydowanie mniej prawdopodobny, ale jest oczywiście możliwy, bo rynek może się zachować irracjonalnie, nieracjonalnie. Natomiast wygląda na to, że pierwsza reakcja jest dokładnie taka, jak wydawałoby się z logiki, że będzie. No i oczywiście takie zachowanie rentowności, czyli wzrosty, sprzyjają także umocnieniu amerykańskiego dolara, o czym będzie za chwilę. Natomiast jeszcze rzut oka na wyceny implikowanej stopy procentowej i tutaj widzimy niewielkie zmiany względem tych poziomów z poranka. Mamy w szczycie na implikowanej stopie procentowej tylko 13,6 punkta bazowego w następnych podwyżkach stóp procentowych, czyli jest tylko 54,5% prawdopodobieństwa, że będzie następna podwyżka stóp procentowych. Czyli tak jakby rynek nie przejął się zbytnio tymi danymi o inflacji. To jest też bardzo ciekawe, jaka będzie ostateczna, finalna reakcja na te dane, a dzisiejsza sesja ma być odpowiedzią na to pytanie, co się faktycznie wydarzy. No i oczywiście amerykański dolar to jest następny, drugi rynek, na który warto dzisiaj patrzeć, żeby zrozumieć, jak rynek interpretuje te dane o inflacji. Tak jak powiedziałem, 1,07 to jest poziom od dołu, 1,08 to jest poziom od góry i teoretycznie po takich danych amerykański dolar powinien się umocnić, czyli złamać poziom 1,07, ale w momencie tworzenia tego wpisu raczej mamy tendencję do wzrostów niż do spadków. No i pytanie jest takie, czy faktycznie amerykański dolar zachowa się zgodnie z logiką. Wyznacznikiem tego, czy amerykański dolar będzie się umacniać, czy się osłabiać, tym wyznacznikiem będzie zachowanie amerykańskich rentowności. I jeszcze raz przypomnę, dzisiaj podczas sesji patrzmy przede wszystkim na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, zwłaszcza tych 10-letnich. A jak widzimy, amerykański dolar na swoim indeksie sięga pierwszych ważnych oporów, których test na naszych oczach trwa. No i naprawdę ta dzisiejsza sesja wydaje się niezwykle interesująca, bardzo ważna i będzie także przygotowaniem do jutrzejszej decyzji ECB w sprawie stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. Ale zanim przejdziemy do tej części poświęconej strefie euro, warto się zaznajomić z tymi materiałami podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu, ponieważ zmienność jest niezwykle duża na niektórych klasach aktywów, na niektórych rynkach. Warto wiedzieć, jak zachowują się w takiej sytuacji inwestorzy, którzy są profesjonalni i dlatego polecam ten materiał umysłowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. I dodatkowo ten materiał poświęcony, czy przecena PLN się utrzyma. Te dwa materiały są teraz niezwykle interesujące na topie, pozwalają lepiej zrozumieć wydarzenia, które się dzieją, ograniczać ryzyko własnych inwestycji i zwiększać prawdopodobieństwa sukcesu, więc zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu. Ale teraz przejdźmy już do strefy euro i do tych wydarzeń, które będą miały miejsce jutro. Poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej i widzimy na tym wykresie, jak zachowuje się produkcja przemysłowa w strefie euro, że to Niemcy są teraz mają największą negatywną kontrybucję do wydarzeń gospodarczych. To właśnie z Niemiec, ze słabości niemieckiej gospodarki wynika słabość gospodarki strefy euro i równolegle do tych wydarzeń, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, obserwujmy też oczekiwania co do zmiany stopy procentowej dla strefy euro. Rosną w ostatnich dniach oczekiwania co do następnej podwyżki stóp procentowych i co jest bardzo interesujące, w rynku już jest prawie 100% wyceny następnej podwyżki o 25 punktów bazowych, co może się stać do końca tego roku. Natomiast przed jutrzejszą decyzją w sprawie polityki monetarnej jest 67% prawdopodobieństwa, że ta decyzja o podwyżce będzie miała miejsce w perspektywie następnych 24 godzin. To są punkty odniesienia przed jutrzejszą sesją. Wrócimy jutro do tego wykresu. Na co należy także zwracać uwagę, to, że rośnie zmienność overnight na rynku euro, czyli rynek spodziewa się,
że jutrzejsze wydarzenia będą miały wpływ na wycenę euro, czyli na euro-dolarze będzie możliwość obserwacji podwyższonej aktywności i zmienności, więc rynek przywiązuje do tych wydarzeń dużą wagę. Bądźmy gotowi, że będziemy świadkami dużej zmienności na głównej parze świata. Natomiast jeżeli rozpatrujemy euro, to rynek, który dyskontuje dzisiaj dane o inflacji, będzie się jutro konfrontował z decyzjami Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast te dane o inflacji są szczególnie istotne i ważne, dlatego też one powinny być głównym winowajcą i sprawcą tendencji, które na rynku będą wkrótce miały miejsce. Teraz indeksy giełdowe. Indeksy giełdowe będą rozpoczynać prawdopodobnie na poziomach wczorajszego zamknięcia. Od reakcji na rynku obligacji będzie uzależnione także później to, co się wydarzy na rynku ryzyka. Im bardziej rentowności pójdą w górę, tym będzie to bardziej negatywne zjawisko dla indeksów giełdowych, ale gdyby rentowności zaczęły spadać, to będzie to pozytywna informacja dla rynku ryzyka, czyli dla indeksów giełdowych. Taka interpretacja powinna mieć miejsce, ale jak widzimy na indeksie DAX, jesteśmy coraz bliżej wybicia dołem z ponad półrocznej konsolidacji. No i na naszych oczach rynek zadecyduje, czy formacja powstaje, czy też nie. Amerykański dolar i rentowności, to wzrok każdego inwestora pada równolegle na rynek jena oraz na cenę złota. Jeżeli rentowności pójdą w górę, a amerykański dolar będzie się umacniać, to cena złota spadnie. Natomiast tendencje odwrotne, które są mniej prawdopodobne, czyli rentowności spadające i wzrost euro-dolara powinien dać wzrost ceny złota. I taka interpretacja jest mniej prawdopodobna, ale nie należy jej lekceważyć, może się wydarzyć, ale przede wszystkim rynek ryzyka na rynku surowcowym jest reprezentowany przez zachowanie ceny miedzi. Jeżeli tutaj cena miedzi pójdzie w górę, to indeksy giełdowe powinny utrzymać te wysokie poziomy, na których teraz jesteśmy. I na koniec rynków zagranicznych warto także wspomnieć o Bitcoinie, ponieważ umocnienie amerykańskiego dolara powinno negatywnie rzutować na Bitcoina. Natomiast gdyby się euro-dolar próbował, jeżeli euro-dolar spróbuje odwrócić tendencję na wzrostową, to powinno to także zachęcić rynek ryzyka na Bitcoinie do kupowania. Ale ten wykres, który jest w tle, warto sobie zapamiętać. Na tym wykresie, który ma 20 lat historii, są zarysowane halvingi, czyli takie specyficzne dla Bitcoina wydarzenia. Następny halving będzie mniej więcej w drugim kwartale 2024 roku. No i co się działo później? Jak widzimy, taki halving powodował, że mieliśmy do czynienia z kolejną falą hossy, wzrostu cen Bitcoina. Po pierwszym halvingu wzrost wynosił prawie 45 000%, po drugim ponad 10 000%, po trzecim ponad 2000% i widzimy, że za każdym razem było to mniej o 4 do 5 razy, więc gdyby zastosować analogię, to po tym czwartym halvingu, który będzie mniej więcej w połowie przyszłego roku, cena Bitcoina od swojego dołka powinna wzrosnąć między 400 a 500%, co dałoby mniej więcej wycenę między 65 a 80 tysięcy dolarów w szczycie kolejnej fali wzrostowej. No i będziemy wracać do tego scenariusza. Przypominam, prawdopodobnie w maju będzie ten halving bitcoinowy, no i będziemy na to zwracać dużą uwagę. No i teraz na koniec czas na polskie aktywa, na których także bardzo wiele się dzieje. Pierwszy wykres, który pokazuje, jak zareagował rynek przyszłej stopy procentowej w Czechach. I widzimy tutaj, że także zwiększyły się radykalnie oczekiwania co do mocnych obniżek stóp procentowych i w Czechach wynoszą one już 75 punktów bazowych do końca tego roku. Czyli analogicznie do sytuacji w Polsce, Czechy także mają mocno zredukować stopę procentową. Natomiast dzisiaj prezes Borys zaczął interweniować słownie na rynku złotego. Najważniejszy wpis był taki, te słowa dotyczące optymalnego poziomu dla złotego względem euro i prezes zasugerował, że ten najbardziej optymalny poziom to strefa między 4,40 a 4,60. I widzimy, że interwencja słowna poskutkowała, mamy umocnienie krajowej waluty. Jeżeli dzisiaj po danych o inflacji euro-dolar równolegle zacząłby rosnąć, to będzie to naturalny sprzymierzeniec aprecjacji umocnienia krajowej waluty.
Generalnie widzimy odbicie od Fibonacciego 61,8%, czyli poziomu 4,70 na euro-złotym. Wracamy do tego ważnego przedziału między 4,59 a 4,64. To jest najważniejszy przedział pod względem analizy technicznej. Opór 38,2% zadziałał równolegle na dolar złotym, czyli widzimy, że presja na przecenę krajowej waluty zniosła 50% fali umocnienia krajowej waluty z ostatnich 10 miesięcy. Być może już więcej nie będzie presji na rzecz osłabienia krajowej waluty, skoro pokazuje się pierwsza presja na rzecz interwencji słownych. Natomiast dla krajowej waluty w długim terminie były ważne dane dotyczące rachunku bieżącego. I co prawda dane były nieco gorsze niż zakładały prognozy, ale cały czas mamy nadwyżkę na rachunku bieżącym, czyli mówiąc innymi słowy, więcej waluty wpływa do Polski niż wypływa, a to w naturalny sposób w długim terminie sprzyja aprecjacji, umocnieniu krajowej waluty. Dlatego też spodziewam się, że po wyszumieniu wszystkich tych informacji, które teraz się pojawiają, złoty wróci do tendencji aprecjacji, umocnienia. Polskie obligacje są w miarę stabilne, cały czas w rejonie 5,60 się konsolidujemy, nic tutaj nowego się nie dzieje, a giełda papierów wartościowych także czeka na te wydarzenia z kolejnych godzin, ale utrzymując wsparcia, daje nadzieję na to, że tendencja wzrostowa wkrótce się pojawi. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim umysłowcy, jak myślą profesjonalni traderzy, ten materiał, kiedy mamy do czynienia z dużą zmiennością, warto sobie przyswoić, oraz czy przecena PLN, czy przecena złotego się utrzyma. Ten materiał także warto sobie przyswoić. Wszystkie te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć!